Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o retinoidach, czyli takich pochodnych witaminy A, które są stosowane w kosmetykach, o ich niesamowitych funkcjach, właściwościach, jeżeli chodzi o skórę. Dzisiaj się właśnie tego dowiecie. Natomiast też chcę Wam wspomnieć pokrótce o takim składniku stosunkowo nowym, o bakuchiolu, który tak naprawdę przez niektórych już jest nazwany jako taka alternatywa dla retinoidów, dla retinolu. On jest chyba najbardziej popularny. Natomiast no właśnie, czy to faktycznie tak jest, czy już możemy go nazywać alternatywą, czy jednak do retinolu mu daleko? Tego dowiecie się właśnie z tego filmu. Przypominam o przycisku subskrybuj poniżej tego filmu, a jeżeli te materiały Wam się oczywiście podobają, chcecie oglądać więcej, no i też zachęcam do kciuków w górę, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, no i aktywnego komentowania. Teraz zaczynając od tego w ogóle, czym są retinoidy, to tak naprawdę są to pochodne witaminy A. Witamina A większości z nas jest na pewno znana jako witamina rozpuszczalna w tłuszczach i jedna z takich podstawowych witamin, która jest niezbędna do takiego prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Natomiast jeżeli chodzi o to, czym są retinoidy, to są właśnie te pochodne. Je możemy stosować między innymi na skórę. Jaki jest ich podział, za chwileczkę powiem, natomiast jeszcze wracając do witaminy A, możemy ją znaleźć między innymi w roślinnych produktach, jak na przykład w marchewce, w dyni, w brokułach, w szpinaku, no ale też znajdziemy w odzwierzęcych, jak na przykład w rybach czy w mięsie. Taką aktywną formą witaminy A to jest kwas retinowy. To jest taka podstawa, do której będziemy dążyć. Kwas retinowy, inaczej tretinoina, natomiast ona nie jest dostępna w kosmetykach, jest ona zbyt mocną substancją i ona jest stosowana na receptę, tylko i wyłącznie. Natomiast my, czego będziemy poszukiwali w kosmetykach, to są takie retinoidy jak przede wszystkim retinol, wszystkim na pewno znany, ale również retinal oraz estry retinilu. Te trzy formy tak naprawdę są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o retinoidy w kremach, w serach, w kosmetykach, takich ogólnodostępnych. Mamy też inne retinoidy dostępne na receptę, jak na przykład izotretinoina, jak adapalen, tazarotyn, no dużo tego jest. One głównie są stosowane w leczeniu trądziku, właśnie takich jakichś stanów zapalnych. A jeszcze z innych retinoidów takich, no myślę, że dosyć popularnych i na pewno będziecie kojarzyć, no to jest też nasz beta-karoten. To jest inaczej prowitamina A. Wracając jeszcze do tych retinoidów w kosmetykach, mamy właśnie retinol, retinal i estry retinolu. One nie są ze sobą na tym samym poziomie, że tak powiem. One wszystkie muszą się przekształcić w skórze do właśnie tej aktywnej formy witaminy A, czyli do kwasu retinowego. Żeby tak się stało, pewne reakcje w skórze muszą zajść, no i to też nie jest zawsze taka prosta droga, ponieważ na przykład retinol potrzebuje nieco dłuższej drogi niż na przykład retinal. Z kolei estry retinolu potrzebują najdłuższej drogi. W związku z tym mówi się, że retinal jest najbardziej skuteczny, też przy okazji nieco mniej podrażniający i ma tą najkrótszą drogę do przekształcenia się w kwas retinowy. Natomiast jeżeli chodzi o retinol, ma nieco dłuższą drogę, ale również jest bardzo skuteczny, ale tutaj podrażnienie występuje nieco mocniejsze z reguły. No i mamy jeszcze estry retinolu, ta najbardziej łagodna forma, która ma najdłuższą drogę do przekształcenia w kwas retinowy. No i tak naprawdę, szczerze mówiąc, te efekty na skórę są minimalne, tak naprawdę prawie niezauważalne i raczej tutaj bym się na nich nie skupiała, jeżeli szukamy jakiegoś właśnie kosmetyku z retinolem, z retinalem, z retinoidami, no to właśnie na tych dwóch się należałoby skupić, żebyśmy mieli te efekty, o których tak naprawdę myślimy. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje retinoidów, jakie one mają funkcje, jeżeli chodzi o skórę? Co tak naprawdę nam dają? No bo wszyscy słyszymy, że ten retinol jest taki fantastyczny, że w ogóle w profilaktyce przeciwstarzeniowej no to jest jeden z podstawowych takich filarów, no ale co on w ogóle robi? Jak on działa na skórę? Przede wszystkim musimy pamiętać, że te efekty są rozłożone w czasie i one nie występują już po pierwszej, drugiej aplikacji, co wydaje się oczywiste, ale tak tylko podkreślę. To jest nieco dłuższy proces i tak naprawdę
możemy to nazwać jako kuracja. Jest to kuracja retinolem, która trwa naprawdę wiele miesięcy. Tak naprawdę nawet około pół roku i więcej widzimy wtedy naprawdę duże efekty, na przykład w postaci pogrubienia skóry właściwej, a więc ta elastyczność, sprężystość, grubość skóry zdecydowanie się poprawia, ale mówi się, że już minimum takie 12 tygodni potrzeba, aby zauważyć jakieś pierwsze, no takie widoczne efekty. Także myślę, że nie jest to wcale tak bardzo długo, nie jest to tak źle, a z drugiej strony jest to naturalny sposób, bez jakiejś medycyny estetycznej, więc sami możemy sobie nieco tutaj pomóc. No ale właśnie, wracając do funkcji. Przede wszystkim właśnie stymuluje syntezę kolagenu, czyli nasza skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna, zyskuje młodzieńczy wygląd. Tak jak wspomniałam, po jakimś czasie skóra właściwa też się pogrubia. Natomiast warstwa rogowa w naskórku z kolei się nieco ścieńcza, złuszcza się skóra, więc też będzie bardziej oczyszczona, pory będą mniej widoczne, nie będą zatkane. Jest również regulacja sebum. Również tutaj, jeżeli walczymy z przebarwieniami, to na pewno takie substancje jak retinol czy retinal nam się przydadzą, ponieważ również potrafi naprawdę niesamowicie rozjaśnić te przebarwienia już istniejące. Nie mówię, że zlikwiduje je całkowicie, ale różnica jest naprawdę znaczna. Ponadto oczywiście spłyca zmarszczki, skóra się staje właśnie taka wygładzona, młodzieńczy wygląd zyskuje, jest taka rozświetlona po czasie. Również tutaj zachodzi taki proces jak angiogeneza, czyli tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, co również powoduje lepsze ukrwienie skóry, no i tym samym odżywienie, więc też jest to bardzo istotna funkcja. Dodatkowo również tutaj mamy, tak jak wspomniałam wcześniej, redukcję łoju, także tutaj również osoby, które mają problemy skórne, które mają trądzik, również powinny być zadowolone, osoby ze skórą tłustą. Ponadto działa właśnie przeciwzapalnie, a retinal dodatkowo przeciwbakteryjnie, czyli również tutaj osoby, które mają właśnie te problemy skórne, trądzik, jak najbardziej powinny po taką substancję sięgnąć. Osoby nawet ze skórą wrażliwą, ze skórą naczynkową również mogą po te pochodne sięgać, tylko oczywiście tutaj powinny w odpowiedni sposób to zrobić, odpowiednio się do tego przygotować, no i wybrać oczywiście niższe stężenie. To, co też jest bardzo istotne w funkcji retinolu czy retinalu, to jest to, że one są rewelacyjnym antyoksydantem, czyli tutaj walka z naszymi wolnymi rodnikami, więc to jest też bardzo ważna funkcja. Generalnie te substancje lubią też się utleniać na słońcu, więc powinny być w odpowiednich pojemniczkach, buteleczkach tak naprawdę przechowywane. Nie muszą być koniecznie przechowywane w lodówce, ale w takim zaciemnionym, raczej chłodniejszym pomieszczeniu. Natomiast bardzo często producenci też na swoich produktach piszą, jak produkt powinien być przechowywany, więc radzę się tego rzeczywiście trzymać, żeby on po prostu odpowiednio na nas zadziałał. Jeżeli chodzi o te funkcje, no to są takie właśnie podstawowe, czyli jak widzicie, przede wszystkim taka profilaktyka przeciwstarzeniowa. Wiadomo, że nie wygładzimy naszych zmarszczek już do zera, jeżeli one już powstały, ale możemy rzeczywiście je zmniejszyć. Kto powinien stosować tego typu substancje? Na pewno osoby już w okolicy 30 roku życia. Wcześniej myślę, że nie ma sensu. Mamy tutaj witaminę C, o której też powstał film, więc Was zachęcam, więc ona powinna jak najbardziej wystarczyć, natomiast już w okolicy 30 roku życia rzeczywiście moglibyśmy wprowadzić retinol. Trzeba pamiętać, że retinoidy to są substancje, które przenikają w głąb skóry, więc tym bardziej jest to bardzo mocny składnik, który właśnie w takiej profilaktyce przeciwstarzeniowej nam się przyda, no bo jak już pewnie wiemy, nie wszystkie składniki przenikają w głąb, potrzebują jakichś dodatkowych nośników. Nie jest to takie proste, a właśnie te substancje mają to do siebie, że przenikają głębiej i naprawdę działają na głębsze warstwy skóry. Dlatego właśnie osoby ze skórą dojrzałą, no to jak najbardziej powinny po retinol czy retinal sięgnąć. Dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że to są tak naprawdę jedne z najlepiej przebadanych substancji. My retinoidy tak naprawdę znamy już od wielu, wielu lat. To nie jest żadna nowość, więc one są doskonale przebadane. Oczywiście co jakiś czas powstają jeszcze jakieś nowe pochodne, o których ja tutaj też nie wspominam, bo one jeszcze nie mają na tyle badań, żeby mówić o jakiejś rewelacyjnej skuteczności. Natomiast ten temat się rozwija, ale te, które już znamy, no są naprawdę już bardzo dobrze znane i ich funkcje są tak naprawdę
naprawdę już pewne, więc tutaj nie mamy żadnych wątpliwości, że on rzeczywiście działa. Jeżeli chodzi natomiast o takie efekty uboczne, ponieważ one jak najbardziej mogą się pojawić i jest to normalne. Przede wszystkim musimy zbudować taką tolerancję skórną, więc musimy etapami tak naprawdę przechodzić do poszczególnych stężeń, poszczególnych dni i tak dalej, o czym za chwilkę powiem. Natomiast ważne jest to, że możemy spodziewać się tych właśnie efektów ubocznych. Czyli co to może być? To może być zaczerwienienie, to może być swędzenie, to może być pieczenie. Oczywiście łuszczenie skóry to jest jak najbardziej naturalne, a nawet pożądane przez pierwszy czas zwłaszcza. Taki właśnie dosyć mocny rumień. Nawet jeżeli ktoś ma jakieś zmiany takie trądzikowe, to one mogą się nasilić w tych miejscach, natomiast później one powinny złagodnieć. Więc no takie reakcje, które mamy na przykład też często po kwasach, po jakichś mocniejszych substancjach, to tutaj te podrażnienie, taką właśnie spiętą skórę, bardzo suchą, bo też ta suchość na pewno będzie wzmożona przez pierwszy czas, jak najbardziej możemy odczuwać. Ponieważ właśnie tą suchość możemy odczuwać, no to jak najbardziej trzeba tutaj dbać o swoją barierę hydrolipidową, czyli dbać właśnie między innymi o jakieś takie składniki nawilżające typu jakiś kwas hialuronowy, mocznik, ale przede wszystkim o te wszystkie oleje roślinne, masła roślinne, stosować to w kremach, żeby jak najwięcej tą naszą barierę hydrolipidową wzmocnić, żebyśmy po prostu za mocno tej skóry naszej nie wysuszyli. Używać jakichś właśnie kremów z ceramidami, z cholesterolem, aby po prostu nie zaszkodzić sobie bardziej, ale dodatkowo też sobie ulżyć. Na pewno, gdy skóra będzie bardziej natłuszczona, bardziej nawilżona, to też ta cała suchość, te wszystkie suche skórki, te łuszczenie będzie mniej widoczne, no i na pewno ta regeneracja przebiegnie szybciej, więc jest to ważne, żeby tego pilnować. Kilka takich podstawowych zasad, o których trzeba pamiętać. Kobiety w ciąży absolutnie nie powinny stosować żadnych retinoidów. Tak naprawdę retinoidy działają teratogennie, więc mogą uszkadzać płód. Oczywiście co innego takie doustne, które to już w ogóle jest zakaz. Natomiast te na skórę również nie wiadomo też do końca jak działają, więc zdecydowany zakaz. Tutaj trzeba się z tym wstrzymać. Retinal, w ogóle retinoidy uwrażliwiają również na słońce, więc kolejną zasadą jest to, żeby używać SPF-ów, kremów przeciwsłonecznych. W ogóle powinniśmy używać ich cały rok, tak jak ja już wspominałam w swoich filmach, natomiast tutaj to w ogóle jest must have, ponieważ jeżeli nie będziemy tego robić, to przebarwienia nam wyjdą na bank, więc nie ma sensu w ogóle stosować retinolu. Jeżeli chcemy się opalać, to retinol nie ma sensu, tak powiem już wprost, ponieważ słońce naprawdę bardzo niszczy naszą skórę i wszystkie efekty, które uzyskamy retinolem, to tym opalaniem po prostu zniszczymy. Ale nawet jeśli się nie opalamy z takim zamiarem, no to jednak te słońce do nas dochodzi, więc musimy używać wysokich filtrów, 50 cały rok, bez względu na to, jaka jest pogoda, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć i żeby te przebarwienie nam po prostu nie wyszły. Natomiast jeżeli jest lato i mamy już taką skórę bardziej zaawansowaną, grubszą, która również stosowała właśnie wcześniej retinoidy, więc mamy już jakby tą tolerancję i ta skóra jest zahartowana, no to też nie ma przeciwwskazań, żeby latem je odstawić. Możemy je stosować, natomiast ja bym zalecała po prostu niższe stężenia, więc zejść troszeczkę z tych stężeń na czas lata, wakacji, chyba że w ogóle jedziemy do jakiegoś kurortu i tam bez przerwy będziemy na słońcu, nawet jeśli będziemy stosowali te filtry, no to można rozważyć na ten czas po prostu zaprzestanie. Natomiast to też jest tak, że zawsze jak planujemy taki wyjazd, to też nie jest tak, że przed jeden dzień odstawiamy, już będzie w porządku, ale trzeba byłoby co najmniej miesiąc przed odstawić tego typu substancje, żeby ta skóra po prostu doszła do siebie, nie była taka wrażliwa, no i później będzie wszystko w porządku. Także to też trzeba sobie wcześniej wszystko przemyśleć. Także retinoidy na pewno nie dla kobiet w ciąży. Jeżeli chodzi o karmienie, no to tutaj jest kwestia sporna. Można spróbować mniejszych stężeń. No i uważać właśnie na słońce. Filtry to jest tutaj must have.
Przy retinoidach również należy uważać na takie substancje inne drażniące, zwłaszcza na początku kuracji. Żadne peelingi, nawet enzymatyczne, nie są tutaj wskazane. Oczywiście żadne kwasy, żadne takie jakieś zapachowe substancje. Taka najprostsza pielęgnacja, która głównie ma naszą barierę hydrolipidową po prostu wzmocnić, natłuścić naszą skórę, nawilżyć, złagodzić, więc jakaś alantolina, pantenol też jak najbardziej. Jakieś łagodne środki myjące, żeby po prostu tej skóry dodatkowo nie zaognić, zwłaszcza na początku, bo później jak skóra już jest zahartowana, jest taka gruba, a już wiemy, z czym to się je, to też są różne sposoby, żeby to łączyć, może nie od razu po sobie, natomiast można to później jakoś łączyć, ale na początku te wszystkie substancje drażniące po prostu trzeba z nich zrezygnować. Również nie powinniśmy łączyć retinolu czy retinalu z kwasem askorbinowym, o czym wspominałam w moim filmie o witaminie C. Pochodne możemy łączyć, natomiast czysty kwas askorbinowy może być zbyt podrażniający w takim połączeniu. Można później sobie je stosować zamiennie, ale to też nie na początku drogi. Od czego w ogóle zacząć? Jeżeli decydujemy się na retinol, czyli ten chyba taki najbardziej wciąż popularny składnik, możemy go użyć zarówno w serum, jak i w kremie. Różne są formy i zaczynamy od jak najmniejszego stężenia. Mówi się, że tak naprawdę już od 0,1% nasz retinol potrafi na nas zadziałać. Natomiast najczęściej można zacząć od takiego stężenia 0,2%. Jest to malutkie stężenie, ale naprawdę zwłaszcza przy skórach wrażliwszych, również daje efekty, więc tutaj warto zacząć zawsze od mniejszego stężenia, nie warto przesadzać, a później dojść sobie po prostu do coraz wyższych. Jak to robimy? A no właśnie tak, zaczynamy od 0,2% i stosujemy ten krem przez 2 tygodnie. Natomiast nie stosujemy go codziennie, a stosujemy go tak co 4., co nawet 5. dzień, w zależności jak nasza skóra reaguje. A więc stosujemy sobie przez te 2 tygodnie. Co 4 dni na wieczór, zawsze na wieczór i najchętniej na taką suchą, oczyszczoną już skórę po całym demakijażu delikatnym, po toniku nakładamy ten nasz retinol. Następnie po około 30 minutach dajmy mu dojść do siebie, się wchłonąć i tak dalej. Nakładamy jakiś krem właśnie taki regenerujący, na przykład z pantenolem, z alantoliną, z kwasem hialuronowym, który po prostu dodatkowo nas łagodzi, nawilży. Natomiast w te wieczory, kiedy nie stosujemy retinolu, plus również możemy za dnia, stosujemy kremy na przykład z ceramidami, z cholesterolem, z takimi składnikami bardziej też natłuszczającymi, z jakimiś masłami roślinnymi, aby tą skórę naszą po prostu regenerować. Ona będzie nam się przyzwyczajała przez te 2 tygodnie, powinna być w coraz lepszym stanie. Na początku właśnie możemy się tych efektów ubocznych spodziewać, czyli te mocne zaczerwienienie, łuszczenie, pieczenie, ale co dnia powinno być, co dzień powinno być tak naprawdę coraz lepiej. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to sobie tą przerwę zmniejszamy, czyli nie co 4 dni, jeżeli było co 4 dni, tylko co 3 dni możemy sobie ten krem wieczorem nakładać, czy serum i znowu stosujemy 2 tygodnie. Po kolejnych 2 tygodniach, jak wszystko jest ok, to samo. Zmniejszamy co 2 dni. I najchętniej zostajemy tak właśnie co 2 dni, żeby ten krem serum stosować. Niektórzy też stosują codziennie, już później dochodzą do takiej wprawy, ale co drugi dzień też jak najbardziej wystarczy. I później, jak już miną te 2 tygodnie, wszystko jest ok, to jeżeli właśnie minimum co 2 dni jesteśmy w stanie ten krem stosować, czy serum, to możemy się zastanowić nad wyższym stężeniem, czyli z 0,2 przechodzimy na 0,5%, więc to są tego typu różnice. Nie przechodzimy od razu, nie wiem, na 2%, to jest najwięcej i to jest naprawdę już bardzo dużo. Także na początku 0,2, później czy 0,3, różne są te parametry, później 0,5%, później 1%, a ewentualnie na końcu 2%. Także powolutku, więc jak widzicie jest to długi proces. Nie możemy od razu z grubej rury zacząć od 2% czy nawet 1%, zwłaszcza jeżeli wcześniej nie mieliśmy do czynienia z retinolem. Ale oczywiście kwestia jest indywidualna, obserwujemy swoją skórę, na pewno skóry grubsze są bardziej odporne aniżeli te cienkie, wrażliwe, więc to też oczywiście zależy, wszystko właśnie tak naprawdę zależy od tego.
Natomiast jeżeli mamy retinal, no to on dodatkowo też działa na przykład właśnie fajnie na problemy skórne, na trądzik, przeciwbakteryjnie, więc pewnie te osoby bardziej będą zainteresowane retinalem, ale oczywiście też działa właśnie przeciwstarzeniowo. Mówi się, że nieco mniej drażniąco działa, ale to nie jest tak, że im podrażnia w ogóle, bo podrażnia też, więc też trzeba tutaj stosować tą zasadę. Tylko że stężenia są tutaj inne. Tutaj mamy na przykład 0,05%, czyli mamy te 0 po przecinku i to nie oznacza, że to jest mniejsze stężenie niż na przykład 0,5% retinolu, tylko tu są zupełnie inne przeliczniki. Więc zaczynamy sobie od tego 0,05%. Stosujemy znowu te 2 tygodnie, co 4 dni, później co 3 dni i tak dalej. No jeżeli jesteśmy już gotowi, skóra dobrze reaguje, no to możemy sobie przejść wtedy na wyższe stężenie, tak? Na przykład na 0,1%. Także tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, czy mamy retinol, czy retinal, bo te przeliczenia też są tutaj inne. Jeżeli chodzi o lato, to tak jak wcześniej wspomniałam, możemy używać tych substancji, no ale ważne jest to, że to też zależy od skóry, bo jeżeli ona jest dosyć wrażliwa, to warto zejść na te niższe stężenia. Jeżeli planujemy być cały czas na słońcu, mimo stosowania filtrów, też lepiej przejść na niższe stężenia, a nawet niekiedy zrezygnować na ten czas. Ważne jest natomiast, kiedy zacząć taką kurację. Koło 30 to raz, natomiast jeżeli chodzi o czas pór roku, no to nie zaczynałabym tego latem. Zaczęłabym raczej w takiej porze jesienno-zimowej, z tego względu, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jak nasza skóra zareaguje, nie wiemy, czy ona nie będzie zbyt wrażliwa, a latem jednak no, będzie ta tendencja do jeszcze większego uwrażliwienia skóry. Dlatego też jest to dosyć ryzykowne, zaczynając latem. Lepiej bezpiecznie, kiedy jest tego mniej słońca, zacząć sobie taką kurację i później stopniowo sobie przychodzić i zobaczyć, jak to będzie latem. Także to jest taka mała wskazówka. Jeszcze wrócę do skóry takiej wrażliwej, ponieważ też te stosowanie retinalu może się tutaj troszeczkę różnić. Jeżeli na przykład nie do końca ta nasza skóra dobrze reaguje, jest cały czas zaogniona, zaczerwieniona, no to tak naprawdę możemy też zastosować taką metodę kanapkową, czyli nie nakładać tego preparatu z retinalem na taką czystą, oczyszczoną skórę po toniku, ale możemy nałożyć sobie krem, taki najlepiej właśnie natłuszczający, odbudowujący naszą barierę hydrolipidową. Później po, nie wiem, 10 minutach nałożyć sobie, żeby się wchłonął odpowiednio, nałożyć sobie właśnie na przykład retinol i później po około pół godziny nałożyć sobie krem taki łagodzący z jakimś pantenolem czy z kwasem hialuronowym, żeby dodatkowo nas nawilżył. Czyli jakby otulić troszeczkę i domknąć tą pielęgnację na sam koniec. To spowoduje, że oczywiście ten retinol nie będzie aż tak mocno na nas działał, natomiast no, przy wrażliwszej skórze, która rzeczywiście nie do końca toleruje tą inną metodę, no to też jest to jakiś sposób. Niektórzy nawet stosują taki sposób, że retinol po prostu zmywają, czyli stosują go na wieczór, a po pół godziny go zmywają. No też jest to jakiś sposób, no bo troszkę na nas zadziała, nie w takim stopniu jak normalnie by zadziałał, natomiast no też są to jakieś tam alternatywy, aby w ogóle ten retinol zacząć stosować. Z takich jeszcze ważnych wskazówek powiem tylko tyle, że retinal lubią mieć tak naprawdę troszeczkę taki spóźniony zapłon, że tak powiem, czyli to podrażnienie może wystąpić nie już po pierwszym dniu, nawet nie po drugim, ale czasami dopiero po trzecim dniu. Także to też jest bardzo istotne, żebyśmy nie myśleli sobie, że może inne stężenie, bo to jest za małe, na mnie to nie działa, może sobie jeszcze czegoś dołożę. No nie do końca. Tutaj jest ważne, żeby po prostu pamiętać o tym, że to może dopiero z czasem nastąpić, więc poczekajmy spokojnie. Zawsze naprawdę jest lepiej mniej, aniżeli więcej akurat w tym przypadku, no bo z filtrami akurat bym powiedziała, że jest odwrotnie, lepiej po prostu więcej ich nałożyć niż za mało. Natomiast tutaj malutka ilość ziarenko grochu naprawdę wystarczy. Jeżeli chodzi o takie sera, no to wtedy tak naprawdę kilka kropel, 2-3 krople wystarczą. To naprawdę warto nałożyć też mniej tego retinolu czy retinalu, aniżeli więcej. On naprawdę zadziała, on głęboko działa na naszą skórę, więc nie ma tutaj potrzeby nakładania tego nie wiadomo ile.
Więc to są takie dodatkowe wskazówki, aby po prostu sobie nie zaszkodzić. Jeżeli nasza skóra wciąż jest zaczerwieniona, źle reaguje, no to też nic na siłę. Dajmy sobie czas, odpuśćmy i na przykład wrócimy za jakiś czas. Oczywiście też na siłę nie ma co stosować większych stężeń. Jeżeli nam nie służą, to zostańmy po prostu przy tych mniejszych. Tak naprawdę już przy 0,1% udowodniono, że retinol coś daje. Także to nie jest tak, że nie zadziała, więc no po prostu bądźcie rozsądni i sprawdźcie, jak to działa na Was, bo każda skóra jest oczywiście inna. No i teraz przechodzimy do bakuchiolu. To jest taka troszeczkę roślinna alternatywa retinolu, tak jest nazywana. Natomiast prawdę mówiąc, nie ma nic wspólnego z retinoidami, jeżeli chodzi o budowę chemiczną, czy w ogóle pochodzenie. Bakuchiol to jest tak naprawdę substancja pozyskiwana z takiej rośliny babci i ona jest znana bardziej w medycynie chińskiej, czy w Indiach na przykład. Tam jest stosowana od wielu, wielu lat. Natomiast u nas tak naprawdę poznano ją stosunkowo niedawno i niedawno dopiero rzeczywiście jakieś badania przeprowadzono, że on działa troszeczkę właśnie jak retinol, ponieważ jest rewelacyjnym antyoksydantem, również rozjaśnia, ponadto wzmacnia właśnie elastyczność naszej skóry. Wspomaga syntezę kolagenu. Dodatkowo też działa przeciwbakteryjnie, więc osoby takie właśnie z problemami skórnymi też powinny być zadowolone. Działa przeciwzapalnie, też działa łagodząco. Nie daje tych wszystkich właśnie takich efektów podrażniających, tak jak właśnie retinoidy, choć to też nie do końca tak się mówi, ale prawdę mówiąc również potrafi podrażnić. Nie oczywiście w takim stopniu, bo też nie uwrażliwia dodatkowo na słońce, to też jest jego plus, ale też potrafi podrażnić. Jeżeli po prostu będziemy go używali też w jakimś wyższym stężeniu, nieuważnie, czy łączyli z jakimiś innymi, mocniejszymi substancjami, to też nie jest do końca tak, że nic nie poczujemy, więc też jest to kwestia indywidualna. Natomiast rzeczywiście udowodniono już w tych pierwszych badaniach, że ma podobne działanie, po prostu podobne działanie jak retinol, natomiast wciąż jeszcze jest to dosyć świeża substancja, więc tak naprawdę nie wiemy jeszcze tak do końca, jak to będzie w przyszłości. Musimy trochę, nieco więcej, uważam, go zbadać, ale rzeczywiście póki co bardzo obiecująco się zapowiada. Mogą też go stosować, co jest plusem, kobiety właśnie w ciąży, karmiące, nieuwrażliwe właśnie na słońce, także to też jest bardzo istotne. Można stosować go nie tylko na wieczór, ale również i rano. Tak naprawdę nawet 2 razy dziennie, jeżeli skóra już się oczywiście przyzwyczai. W ogóle były takie badania, że retinol nakładano 1 raz dziennie i taki sam efekt dał bakuchiol, ale jeśli nakładaliśmy go 2 razy dziennie. Więc w zasadzie tutaj no, trzeba było więcej tego składnika nałożyć, żeby efekty były porównywalne. Natomiast no, generalnie mówię, nie powinien tak mocno podrażnić, jeżeli skóra się troszeczkę przyzwyczai, ale też nie trzeba budować takiej tolerancji tak skrupulatnie według tego schematu, co wcześniej Wam wymieniłam, tak jak przy retinoidach. Tutaj już troszeczkę bardziej, że tak powiem, na luzie możemy do tego podejść i powolutku obserwujemy swoją skórę, ale nie trzeba aż tak przyzwyczajać jak w przypadku retinoidów. Tutaj stężenia bakuchiolu też mogą być różne. Często spotkałam się z kosmetykami, gdzie nie było podanego stężenia, więc do końca nie wiemy, ile go tam jest, ale są też takie, które podają już konkretne stężenia. Na przykład najczęściej to jest 0,5% czy 1% i to już jest całkiem wystarczająco, ale też się spotkałam 2%, więc no tutaj też są różne te wartości. Skóra po bakuchiolu też się może łuszczyć, także tutaj też mogą być troszeczkę podobne reakcje. Tak jak wspomniałam, nie powinno być takiego dużego podrażnienia, ale jakieś delikatne zaczerwienienie może się pojawić. Wszystko zależy, jaką skórę tak naprawdę macie. Także myślę, że to jest fajna alternatywa przede wszystkim dla kobiet w ciąży, dla osób, które troszeczkę się retinolu boją, które nie do końca się z nim lubią, bo też tak może być. Albo dla osób, które na przykład na czas lata chcą z niego zrezygnować, z retinolu, no to taki bakuchiol mógłby jakby go zastąpić na ten czas. Także myślę, że tutaj jest troszeczkę wyboru, możecie sobie wybrać taką właśnie substancję jak bakuchiol, a możecie sięgnąć po klasyczne retinoidy. Ważne, że ten wybór jest. Ja teraz Wam podam troszeczkę przykładów właśnie zarówno kosmetyków z retinolem, z retinalem, jak i z bakuchiolem. Także zaczynając od naszego najpopularniejszego retinolu, no to mamy na przykład taki krem z Nakomi, który ma 0,25% retinolu. Także na początek jak najbardziej jest to fajny krem.
Dodatkowo też z tego co pamiętam, tam były chyba wyższe stężenia, więc można po jakimś czasie przejść. Mamy też naszego słynnego Basic Laba, który też ma właśnie sera z retinolem i tutaj mamy przeróżne stężenia, naprawdę przeróżne. Mamy stężenie od 0,3, mamy stężenie 1, mamy stężenie nawet 2, także te w ogóle najwyższe. Także tutaj mamy do wyboru do koloru, mamy dodatkowo też inne substancje czynne, które też dodatkowo jeszcze wzmacniają i jakby też łagodzą tą naszą skórę, czy nawilżają, więc myślę, że to jest godne polecenia. No i mamy też takie fajne serum z Bundy. Akurat to jest naprawdę fajne, ma 0,4% retinolu i mamy tutaj też aktywną formę, znaczy stabilną formę witaminy C, czyli tą taką bezpieczną, nie kwas askorbinowy w takiej czystej postaci, tylko po prostu mamy tutaj inną formę, którą możemy połączyć właśnie z tym retinolem, no ale tu mamy 0,4%, więc może też nie od tego bym zaczynała. Jeżeli chodzi o retinal, no to mamy też naszego Basic Laba, tutaj też mamy różne stężenia, na przykład 0,07%. Mamy też taką firmę Any-Many, może ona jest kojarzona z Wam jako filtry, bo też mają troszeczkę filtrów przeciwsłonecznych, ale nie tylko, też są znani z takich preparatów, kremów dla skóry takiej wrażliwej. No i właśnie mamy tutaj taki preparat właśnie z retinalem. No i przechodząc do bakuchiolu, no to tutaj mogę Wam zaproponować między innymi naszą Bielendę. Również ta seria Supreme Lab, ja tą serię polecam przy okazji witaminy C. No to tutaj mamy też właśnie bakuchiol, mamy 0,5%, także myślę, że całkiem fajnie. Jeżeli chcemy natomiast mieć nieco wyższy procent, czyli 1% bakuchiolu, to mamy na przykład markę Sylveco. Bardzo fajne, przyjemne serum, można tego spróbować. No i też znalazłam znakomi 2% bakuchiolu, także to już jest więcej. Tutaj trzeba byłoby uważać przy jakichś wrażliwszych cerach, żeby po prostu nie były podrażnione, pomimo tego, że mówi się, że ten bakuchiol tak nie podrażnia, no to jednak trzeba być mimo wszystko ostrożnym. Także podsumowując, mam nadzieję, że będziecie wiedzieli już co wybrać, że wiecie czym różnią się retinoidy od bakuchiolu, że będziecie wiedzieli, żeby zwrócić uwagę głównie na retinol bądź retinal, czym one się różnią, jak budować tą tolerancję skóry. Także mam nadzieję, że ten materiał był przydatny. Natomiast jeszcze na sam koniec taki rodzyneczek, tak naprawdę wiadomości z ostatnich chwil, ponieważ jak przygotowywałam ten materiał już jakiś czas temu, kilka dni temu, no to też pojawiła się taka informacja, że Unia Europejska chce wycofać kosmetyki z retinolem, ze strami. Nie było nic o retinalu, o dziwo, ale to też jest wszystko w toku, wiecie, zobaczymy jak to będzie. Chcą dopuścić jedynie te stężenia do 0,3%. W przypadku retinolu, więc no te niskie, po prostu te niskie nie będzie dostępnych, być może nie będą dostępne te wyższe stężenia, więc być może wszystko, co teraz Wam opisałam, podałam te przykłady też wyższych stężeń, być może za jakiś czas nie będą już dostępne, natomiast nie wiadomo jak to będzie, na razie wszystko jest w toku, być może też ten cały pomysł zostanie jeszcze zmieniony czy zmodyfikowany, zobaczymy, sama jestem ciekawa jak to będzie wyglądało. Fakt faktem trzeba uważać rzeczywiście z retinoidami. To nie jest tak, że możemy sobie to tak po prostu dowolnie nałożyć jak każdy inny składnik, ale bardzo często też producenci piszą, jak należy stosować ich produktu. A mam nadzieję, że ten film również właśnie Wam się przyda, jeżeli będziecie chcieli rozpocząć swoją przygodę z retinolem czy z retinalem. No także zobaczymy jak to się potoczy. To jest taka troszeczkę ciekawostka z ostatniej chwili. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!